W dzisiejszym materiale opowiem kilka słów na temat komunikacji off-gridowej, czyli temat, który poruszyłem w zeszłym odcinku Shorta. Jest to komunikacja za pomocą LoRa, czyli systemu dalekiego zasięgu, wykorzystującej takie sieci jak Meshcore czy Mestashtik. Na wstępie należałoby zadać sobie pytanie, po co w ogóle taka komunikacja off-gridowa, jak sama nazwa wskazuje, przecież mamy dzisiaj tyle różnych rozwiązań i tak naprawdę do czego i jak to działa, spróbujemy odpowiedzieć na te najważniejsze pytania. Wyobraźmy sobie taką sytuację, że w dobie dzisiejszej technologii nagle tracimy zasilanie, no i zostajemy bez prądu. Co w takiej sytuacji zrobić? Słuchajcie, nie mamy prądu, nie mamy internetu jednocześnie. Telefony komórkowe padają, nie mamy także komunikacji GSM, czyli nie możemy do nikogo zadzwonić, nie działają nam telefony stacjonarne, jeżeli takowe jeszcze posiadamy, nie działa internet, wszystkie połączenia kablowe zostały zerwane. I tutaj z pomocą przychodzi sieć LoRa, czyli sieć off-gridowa. Oczywiście można sobie jeszcze wspomóc taką komunikację krótkofalówką, którą dzisiaj można w bardzo łatwy sposób kupić, nabyć na polskich i zagranicznych portalach internetowych, ale wyobraźmy sobie, że nagle, nie patrząc na to, czy ktoś ma licencję, czy ktoś nie ma tej licencji, wszyscy zaczniemy nadawać, no i zrobi się wielki chaos. Doprowadzić to może do jedynie dezinformacji i wielkiego zamieszania. Taka sieć Mestashtik bądź Meshcore, o których tutaj dzisiaj będę rozmawiał, dają nam pewną możliwość filtracji takich właśnie informacji, czyli możemy je tak naprawdę odczytać. Oczywiście nie jest to sieć idealna, żebyśmy sobie zdawali z tego sprawę, ona też jest zależna od wielu czynników, ale już nam może do czegoś posłużyć w dobie kryzysu komunikacyjnego. Sieć Mestashtik bądź sieć Meshcore działają na zasadzie współpracy jednak z telefonem komórkowym, ale ona odbywa się tylko i wyłącznie przez użyczenie z telefonu interfejsu wysyłania wiadomości. Możemy dzięki aplikacji zainstalowanej na telefon napisać sobie wiadomość tekstową. Teraz omówmy sobie, jak ogólnie działa taki system i na czym on polega. Bo tak jak już powiedziałem wcześniej, wykorzystamy aplikację w telefonie, żeby wysłać wiadomość przez takie urządzenie, jak pokazałem Wam wcześniej w moim shorcie. Jest to oczywiście Heltec V4. Jest to urządzenie, które działa na bazie ESP32, ale ono wykorzystuje także częstotliwości radiowe do wysyłania wiadomości. No i nasz telefon łączy się oczywiście z takim czymś przez Bluetooth, nie przez sieć telefonii komórkowej, nie przez Wi-Fi, nie przez nic innego, jak po prostu Bluetooth, który działa lokalnie i nie potrzebuje żadnych przekaźników. Bluetooth będzie transmitował naszą wiadomość z aplikacji, którą mamy w telefonie zainstalowaną, prosto do tego małego gadżetu, który dalej przez taką bądź większą antenę, którą możemy dołączyć, wyślę tą wiadomość po prostu w eter. No i ta wiadomość będzie miała zasięg zależny właśnie od ilości urządzeń znajdujących się w lokalizacji, w której się znajdujemy. Działa to na podobnej zasadzie jak telefony komórkowe. Te urządzenia tworzyć powinny sieć. Jeżeli oczywiście ich nie mamy, to musimy zastosować większą antenę. Nie każdy chce mieć takie urządzenie, nie każdy ma świadomość takiego urządzenia i nie każdy posiada takie urządzenie, więc żeby zwiększyć zasięg, potrzebna jest automatycznie większa antena. Jeżeli chcielibyśmy sprawdzić sobie, ile w okolicy znajduje się takich urządzeń, które będą przesyłać nasz sygnał dalej, bo tak to właśnie działa, czyli nasze urządzenie wysyła wiadomość do kolejnego, które odbiera tą wiadomość i przekazuje ją dalej. Oczywiście, jeżeli wyślemy wszystko na kanale otwartym, to ta wiadomość jest jawna i ona trafia do wszystkich użytkowników, do wszystkich odbiorców, którzy są w stanie ją odczytać, czyli do urządzeń, które odbiorą tą wiadomość. Jeżeli wyślemy wiadomość z zaszyfrowanym kanałem, bo taki też możemy sobie zrobić, to ta wiadomość jest niedekodowalna i nie do odszyfrowania. Właściwie odczytać ją może tylko urządzenie posiadające ten sam klucz szyfrujący. Tutaj macie taki mały podgląd, jak wygląda ta sieć i jak ona działa, na jakiej zasadzie wysyła wiadomości. Tak jak widzicie, im większa infrastruktura, tym mamy większy zasięg. Zasięg jest tylko i wyłącznie ograniczony ilością urządzeń i rozłożystością sieci. Jeżeli chcielibyśmy wysyłać wiadomości na przykład dalej jeszcze, to potrzebujemy również większą antenę. Urządzenia te pracują też na różnych częstotliwościach. Mamy dwie, które dozwolone są w Polsce. Jest to 433 MHz oraz 868 MHz. Na tych dwóch częstotliwościach, właściwie zakresach tych częstotliwości możemy
używać właśnie tych urządzeń. Jeżeli mówimy o paśmie 433 MHz, to jest 70 cm, czyli jest to fala radiowa, która osiąga długość 70 cm. Charakteryzuje się ona lepszą przenikalnością, więc automatycznie będzie miała troszkę lepszy zasięg. Jeżeli chcemy używać częstotliwości 868 MHz, musimy wiedzieć, że długość fali ma 35 cm. Co za tym idzie, ono też jest troszkę mniej przenikalna przez przeszkody, więc tutaj, żeby uzyskać lepszą łączność, lepszy rezultat bądź większy zasięg, potrzebujemy bardziej otwartego terenu bądź widoczne anteny między sobą lub większe zagęszczenie sieci. Oczywiście popularniejszą siecią na całym świecie jest częstotliwość 868. Z tego co zauważyłem, 433 nie jest tak często używane. Dzieje się też to prawdopodobnie z powodu takiego, że większość pilotów do bram i innych urządzeń działa na tej częstotliwości również, więc powstają zakłócenia i czasami w zagęszczonych terenach niestety 433 MHz działa gorzej niż 868. Nie potrzebujemy absolutnie żadnej licencji, są to urządzenia, którymi możemy posługiwać się bez licencji. Takie urządzenie, które tutaj widzicie, działające na częstotliwości 868 MHz, ono nadaje z mocą około 0,6 W. W kolejnych materiałach pokażę Wam, jak to podłączyć i jak to skonfigurować oczywiście. Za pomocą dostępnych online'owych map możemy sprawdzić sobie, jakie urządzenia i w jakim systemie pracują wokół nas i w naszym zasięgu i dostosować nasze urządzenie do istniejącej sieci wokół nas. Dzięki temu możemy zyskać od razu bardzo duży zasięg. Dlaczego ten system jest właściwie off-gridowy? A to dlatego, że większość urządzeń działa bateryjnie bądź zasilanych jest przez USB. Są też urządzenia stacjonarne, które zasilane są oczywiście panelami słonecznymi i mają wbudowane akumulatorki bądź jakiś mały magazyn energii, który utrzymuje ich pracę całą dobę. Jeżeli mówimy tylko o dwóch urządzeniach, którymi chcemy się porozumieć, na odległość na przykład z kimś bliskim, to żeby zrobić to na jakąś konkretnie dosyć dużą odległość, musimy pomyśleć o właśnie takich antenach, które mają długość około metra na przykład. Są też anteny kierunkowe, bo jeżeli chcielibyśmy wykonać łączność na podstawowych antenkach, to zasięg jest maksymalnie 2-3 km na tych właśnie antenkach. Tak jak tutaj widzicie, ten moduł, który tutaj posiadam, czyli Heltec V4, posiada także GPS. No, oczywiście jest to opcja do dokupienia, ale jest antena i jest moduł GPS, dzięki któremu możemy wysyłać pozycję naszą na mapę, bądź wysyłać tą pozycję użytkownikowi, z którym rozmawiamy. Tak jak Wam wspomniałem, urządzeń jest bardzo dużo. Heltec V4 to jest jedno z lepszych, według mnie oczywiście, urządzeń. One mają wszystkie podobną klasę działania. Heltec jest urządzeniem nie najmocniejszym, ale też nie najsłabszym. Bardzo łatwo go rozbudować, jest bardzo dużo akcesoriów, z których można korzystać i dzięki którym można stworzyć naprawdę fajne urządzenie z nawet dużym wyświetlaczem dotykowym, który ułatwi nam wysyłanie wiadomości. W kolejnym materiale pokażę Wam, jak to konfigurować, jak to składać i jak to działa przede wszystkim. To wszystko na dzisiaj. Do zobaczenia.